Witam serdecznie, jestem Valar, a to są archiwa Westeros. Zapraszam was na 5 ciekawostek ze świata Pieśni Lodu i Ognia. W ostatnim sezonie Gry o Tron pojawia się wielka armia najemników, zwana Złotą Kompanią, licząca ponad 20 000 ludzi. W serialu niewiele to dało, ale jak wyglądało to w książkach? Złota Kompania została założona w 212 roku od podboju przez Aegora Riversa, znanego jako Bitter Steel. Składała się głównie z wygnanych lordów i rycerzy, popierających Blackfire'ów. Bitter Steel stworzył ją po to, aby zapobiec rozpadowi sił Blackfire'ów, które w tamtym okresie dołączały do innych kompanii najemniczych, aby utrzymać się na wygnaniu. Złota Kompania bardziej przypominała bractwo niż zwykłą armię najemników. Szybko stała się elitarną siłą do wynajęcia i przez następne 100 lat ani razu nie złamała kontraktu. Aż do momentu, gdy w 300 roku od podboju nadarzyła się okazja na ostateczny powrót do Westeros. Przez lata Złota Kompania wspierała rebelię Blackfire'ów. Zazwyczaj liczyła około 10 000 ludzi, 8 000 zbrojnych, 1000 łuczników oraz 1000 rycerzy z gierkami. An elephant. No elephants, Your Grace. Posiadali też słonie bojowe. Wszyscy byli doskonale uzbrojeni, jak na standardy najemników. Ich motto brzmiało Beneath the Gold, the Bitter Steel, czyli pod złotem kryje się gorzka stal. W 241 roku od podboju, gdy Bitter Steel był na łożu śmierci, rozkazał swoim ludziom, aby po jego śmierci wygotowali mięso z jego czaszki, a następnie ją pozłocili. Chciał, aby niesiono go jako sztandar, żeby mógł wrócić do Westeros przynajmniej jako czaszka. Od tamtego momentu stało się to tradycją. Wszyscy wielcy dowódcy Złotej Kompanii poszli w jego ślady, a złote czaszki stały się symbolem tej legendarnej armii. Serial mocno rozszedł się z książkami, a świetnym przykładem jest ucieczka Tyriona z królewskiej przystani. W serialu Jaime pomaga Tyrionowi uciec z lochu, a bracia żegnają się w dość emocjonalny sposób, ale w książkach ta scena ma dużo cięższy wydźwięk. Jaime również uwalnia Tyriona, ale przy okazji wyznaje mu prawdę o Tajszy, pierwszej żonie Tyriona. Przez całe życie Tyrion wierzył, że Tajsza była prostytutką wynajętą przez Jaimiego, żeby zrobić z niego mężczyznę. Tyle, że to było kłamstwo. Tajsza była dokładnie tym, kim mówiła, że jest. Córką zagrodnika, którą Tyrion i Jaime spotkali przypadkiem na drodze, gdy została napadnięta przez bandytów. I możliwe, że naprawdę kochała Tyriona. Jaime przyznaje, że skłamał, bo zmusił go do tego ojciec. I to kompletnie niszczy Tyriona. W odpowiedzi Tyrion uderza tam, gdzie zaboli najbardziej. Mówi Jaime'owi, że to on zabił Joffreya, chociaż wcale tego nie zrobił. A potem dodaje, że Cersei zdradzała go z innymi mężczyznami. Więc w książkach Tyrion nie opuszcza królewskiej przystani po wzruszającym pożegnaniu z bratem. Ucieka wściekły, załamany i pełen nienawiści, kierując się do wychodka w wieży namiestnika, aby przed wyjazdem złożyć ojcu ostatnią wizytę. Czy wiedzieliście, że jedno powiedzenie mogło przewidzieć śmierć Joffreya i Tywina? W Grze o Tron, gdy król Robert przybywa do Winterfell, pada niesmaczny żart. Oni mówią, że król je, a namiestnik zbiera gówno. Na pierwszy rzut oka to tylko cyniczny tekst o tym, jak działa polityka Westeros. Król ucztuje, pokazuje się ludziom i zbiera całą chwałę, a namiestnik wykonuje za niego brudną robotę. Ale u George'a R. Martina takie zdania rzadko są przypadkowe, bo Joffrey jako król ginie właśnie podczas uczty. Na własnym weselu dławi się po winie i jedzeniu, na oczach całego dworu. A Tywin, czyli namiestnik, umiera w toalecie. Więc w tym jednym obrzydliwym powiedzeniu można dopatrzyć się zarówno czarnego humoru, jak i foreshadowingu. Jedna z największych różnic między serialem a książkami dotyczy Nocnego Króla. W Pieśni Lodu i Ognia nie ma lodowego generała, który stoi na czele armii umarłych. Zamiast tego jest legenda o Królu Nocy. Miał być 13. lordem dowódcą Nocnej Straży, czyli kimś, kto z definicji powinien bronić ludzi przed innymi. Podczas jednej z wypraw za murem ujrzał bladotrupią piękność. Kobietę o skórze nieludzko zimnej i oczach lodowato-niebieskich jak gwiazdy. Po jednej nocy miał całkowicie oddać jej swoją duszę. Wrócił do Nocnego Fortu i ogłosił ją swoją królową, a siebie jej królem. Według legendy za pomocą magii podporządkował sobie Nocną Straż, która w tamtych czasach była znacznie potężniejsza niż za wydarzeń z Gry o Tron. Król Nocy miał mieć pod sobą ponad 10 000 ludzi, a może nawet więcej.
Przez 13 lat władał nocną strażą razem ze swoją trupią królową, aż w końcu połączone siły króla z rodu Starków i króla za murem zakończyły jego mroczne rządy. Dopiero po jego upadku odkryto, że składał ofiary innym. 13 Lord Dowódca został wymazany z kronik historii, a wypowiadanie jego imienia miało zostać zakazane. Dlatego do dziś nie wiadomo, kim naprawdę był. Mówi się, że mógł być Boltonem, Umberem, Flintem albo Starkiem z Winterfell. W Westeros istnieje przedmiot, który brzmi jak coś prosto z Władcy Pierścieni. Chodzi o szklane świece. To jeden z najbardziej tajemniczych magicznych artefaktów w Pieśni Lodu i Ognia. Są wykonane z obsydianu, czyli z moczego szkła. Przez wiele lat uważano je za bezużyteczne, bo nie dało się ich zapalić. Ale kiedy magia zaczęła wracać do świata, świece znów zapłonęły. I tu robi się ciekawie, bo szklane świece działają trochę jak palantiry. Dzięki nim można widzieć rzeczy dziejące się bardzo daleko, komunikować się z innymi ludźmi, a nawet wpływać na sny. W Starym Mieście maesterzy używali ich jako testu. Kandydaci mieli spróbować zapalić szklaną świecę, choć teoretycznie było to niemożliwe. Tylko że w czasach, w których dzieje się akcja książek, świece naprawdę zaczynają płonąć. A to oznacza jedno. Magia wróciła. Dzięki za oglądanie. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, suba i widzimy się w następnym materiale. Pozdro.